Witajcie, dzisiaj chciałbym pokazać Wam wymianę pasty w Legionie 5 z 2021 roku po ponad 2 latach. Zanim zaczniemy, dziękuję wszystkim, którzy poprzez subskrypcję wspomagają mój kanał. Szybkimi krokami zbliżamy się do 10 000 i czas pomyśleć co dalej. Chciałbym zacząć przeprowadzać tego typu wymiany czy też naprawy na żywo, dlatego pod filmem macie link do mojego profilu na Patronite, gdzie zbieram na zakup potrzebnego sprzętu. Zachęcam do jego odwiedzenia. A teraz wracając do tematu, jeden z widzów przysłał mi swojego Legiona 5 do czyszczenia. Jest to model z Ryzenem 7 oraz RTX 2060-115W. Po takim czasie zawsze dobrze jest przeprowadzić czyszczenie, trzeba jednak pamiętać, że Lenovo w swojej serii Legion stosowało zawsze dobre pasty i jak się mogłem niejednokrotnie przekonać, jeśli oddacie laptopa do byle serwisu, skutek może być opłakany. Tutaj macie przykład Legiona, gdzie inteligentny inaczej naprawiacz wymienił PTM-a na silikon za złotówkę. Ze sprzętu nie dało się praktycznie korzystać, na szczęście trafił on do mnie w miarę szybko i nie doszło do żadnego uszkodzenia. Dlatego my zastosujemy tutaj PTM 7950 w formie pasty. Ale zanim przejdziemy do wymiany, pamiętajcie, że są czynności, które możecie wykonać sami we własnym zakresie. Zobaczcie, w jakim stanie dotarł do mnie ten konkretny egzemplarz. Dlatego tym, co pierwsze zrobiłem, zanim zabrałem się za jego rozkręcenie, było odkurzenie spodu laptopa i lekkie przedmuchanie tym oto urządzeniem. Swoją drogą jest to chyba najlepszy zakup, jaki zrobiłem, odkąd posiadam ten sprzęt, praktycznie nie korzystałem z kompresora. Link do niego znajdziecie w opisie. Wracając do tematu, zobaczcie, jaką różnicę mamy po tym zabiegu trwającym może 30 sekund. Wynik w Cinebench podskoczył z ledwie 10 000 do prawie 11,5, natomiast test w Pulmarku pokazał, że po około 2 minutach osiągana temperatura to 9 stopni mniej. Tak więc pamiętajcie o profilaktyce i co jakiś czas odkurzcie wloty powietrza. A teraz przechodzimy do rozebrania laptopa i wymiany pasty. Pełne nagranie, jak otworzyć ten model i dostać się do chłodzenia, umieszczam w linku pod tym filmem. Tutaj tylko przyspieszona wersja. Jeśli chodzi o śruby, to mamy tu dwa rodzaje. Trzeba pamiętać, że z przodu laptopa mamy te krótsze. I istotne jest, aby ich nie pomylić, bo można doprowadzić do powstania wybrzuszenia na palmrestie. Reszta jest dość prosta. Po zdjęciu pokrywy dolnej zalecam odpięcie baterii, aby nie doprowadzić do przypadkowego zwarcia. Oprócz głównych śrub na chłodzeniu mamy jeszcze 4 mało widoczne przy wentylatorach. Jak widzicie, pasta nie miała najgorszej konsystencji. Tutaj zabrałem moduł chłodzenia na dodatkowe przedmuchanie i tak prezentuje się po wyczyszczeniu. Nie pozostało nic innego, jak nałożyć pastę i skręcić całość. Przed przykręceniem spodu lubię jeszcze sprawdzić, czy laptop się uruchamia i czy temperatury są w miarę ok. Teraz czas na testy i zacznijmy od wyników Cinebenchu. I jak na początku widać było spory wzrost, tak po całym teście wynik był praktycznie identyczny, jakby wymiana pasty nie miała sensu i nic nie dała. Ale spokojnie, zaraz Wam to wyjaśnię. Jest to właśnie jedna z tych niewielu rzeczy, za którą krytykuję Lenovo i Legiona. Zobaczmy, jak wygląda to w Furmarku. I znów wynik praktycznie identyczny. Na koniec test, o który prosił mnie właściciel laptopa, czyli Total War Warhammer 3. I jak to wygląda? Wynik jest identyczny. Ale zobaczcie teraz, laptop jest cichszy o prawie 4 dB. I dochodzimy do sedna problemu. Lenovo nie daje możliwości sterowania wentylatorami. Gdyby był to MSI, Asus lub nawet Gigabyte, test przeprowadziłoby się przy identycznej prędkości i mielibyśmy wyraźny spadek temperatur i wzrost wydajności. Natomiast tutaj laptop sam dopasowuje sobie prędkości obrotowe do temperatury, więc temperatura jest praktycznie ta sama, wydajność wzrasta jedynie w krótkiej perspektywie, stąd w pierwszej chwili Cinebench pokazał wzrost. Natomiast najbardziej odczuwalnym rezultatem jest kultura pracy. Stąd pełno opinii, że wymiana pasty w Lenovo mało co daje.
Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zapraszam na kolejny tego typu, gdzie w roli głównej wystąpi Acer Nitro z procesorem i5 oraz RTX 2060. Jeśli chcecie mi wysłać swojego laptopa na pełen przegląd oraz czyszczenie, piszcie na mojego maila. Zachęcam do zostawienia suba i do zobaczenia!